Cześć, witamy serdecznie. Cześć. Powiedz hello. Aha. No, hello. Witamy serdecznie sprzed kliniki, znaczy się w sumie sprzed parkingu od kliniki, bo dzisiaj Kacper ma badanie. Jesteśmy w socjalpediatrycznym centrum, czyli centrum socjalpediatrycznym, i dzisiaj będziemy mieć robione badania w kierunku leków, EKG i będziemy mieć pobieranie krwi. Ciekawe, jak to wyjdzie. Wszystko Wam opowiem po tym, jak to wyszło, o czym była mowa i w ogóle. Ale stwierdziliśmy, że przyjedziemy wcześniej, bo Kacper się musi tu pobiegać, bo potem już mieliśmy jakąś taką sytuację, że Kacper jak się nie pobiegał, to później nie szło mu zrobić żadnych badań. To jest jak było na tym EEG, co myśmy kiedyś byli. W sumie nie trzeba go robić, ale polecano nam chociaż. No, a Robert jest po nocce. Dokładnie. Akurat przyjechałem z pracy i od razu prosto po rodzinę moją i do lekarza. No. Także, a ja przedwczoraj byłam u ortopedy mojego, a przy okazji sobie załatwiałam skierowanie, bo to się szło na górę. No to nie musiałam daleko lecieć i ekstra lecieć wczoraj, bo wczoraj miałam jeszcze inne terminy ze sobą, ale to już się wytnie. I teraz tak, patrzcie, jaką mamy fajną pogodę. Tutaj jesteśmy w takim labiryncie. Tutaj z tego domku będzie to fajnie widać teraz. To jest taki żywopłot i można się nawet ładnie zgubić tu. Czekajcie chwilę, obrócę kamerę. Takie dróżki są zrobione z żywopłotu. Dobra, obrócę kamerę. O, tak to wygląda. I tam leci się takimi, tutaj się leci takimi drogami. I to z tej strony jest. I tu trafić to też jest, tam jest wyjście. O, tu fajnie widać. I Kacper pierwsze co robi, to zawsze tutaj przychodzi. No, Kacper tu zawsze przychodzi. I się tak tutaj chodzi. I tam z tyłu za nami jest taki statek specjalnie do dzieci zrobiony, także no. Nie będziemy tu zanudzać. Idziemy dalej pochodzić. Chyba się trochę przeliczyłam z pogodą. Patrzcie, co tu się dzieje. Tu pada teraz. Nie wiem, czy to będzie jakoś widać. Ale jesteśmy uwięzieni tu w domku. Dobrze, że jest dach. Kacper pomyślał, że ma tu iść, ale tak naprawdę wiedziałam, że coś wisi tu w powietrzu, więc trochę tak się zamulało to niebo. No ale jak doszliśmy tu, to była w miarę taka pogoda, także... Nie, Robert? No, dobrze, że jesteśmy przed czasem, mamy jeszcze godzinę, nie? No to możemy tu posiedzieć, nie musimy tam w środku siedzieć. Także i tak trochę wcześniej wyjdziemy, bo musimy się zarejestrować. I tak będziemy w poczekalni czekać, bo to jest Kacpra kolejny punkt, więc tak czy siak musimy wcześniej trochę wejść. Tak? Powoli przestaje padać. No, takie przelotne, jakby tak z prysznica trochę wiadrem wylali. No. Nie? No. Dobra, nie zanudzamy. To do potem. No, a teraz jesteśmy gdzieś indziej. Tu Kaspi na wierchu jest, na statku. Taki statek tu jest. Nie wiem, czy tam jakoś go widać. Jest przód. Tam się wchodzi. I tam na dole też się idzie wejść. No. Tak się Kacper tutaj szuka, gdzie może wejść. Nie, Robert? No, a my dalej czekamy. No. Trochę za wczesny przyjechali, no ale niech się pobawi trochę. Przestało padać na szczęście. Nie, Robert? No, aby tyle dobrego, co? No. I nasypane jest świeże to się nazywa falszut, żeby dziecko sobie nogi nie rozwaliło albo czegoś. Także fajna sprawa, całkiem miękkie podłoże. No, teraz już idziemy powoli w kierunku kliniki. Tak to wygląda. Obrócę wam kamerę. Tu idziemy. To jest taka duża klinika.
Ninka śpi? Tam się gdzieś wchodzi. Jest gdzieś główne wejście, nie? Czy to z innej strony było? Nie jest ta strona. Z innej strony. Jeszcze trzeba trochę połazić. I to się wszystko tam ciągnie. A tu jest palarnia. Tu zawsze przy klinikach są takie budki i tam można kurzyć. Gdzie my tu weszli? Kacper nas w las wyprowadził. Nie, tu jest taki park przy tym całej klinicy. Taki mały, co ludzie sobie chodzą. Tak zwane Hundegassi. Z pieskiem na spacerek. A tu są jakieś mieszkania. Nie, co ty? No hej, my już po wizycie byliśmy w tym SPZ. Trochę poczekaliśmy. Jedna pani do mnie podeszła, ale pani za szybko przyjechała. No i tam powiedziała, no bo o 9 jest termin, ale ja mówię, na kartce miałam napisane o 8:45, nie? Co się okazało? Lekarz już przyszedł po mnie o 9:30, bo okazało się, że wcześniej miał czas. No to nas wziął. Miałam naprawdę stracha, że Kacper nie da się pobrać krwi. Było tak planowane, że jakby się rzuca albo coś, to by coś na uspokojenie dostał. Ale obeszło się bez tego, bo warunki były spokojne, nie było za dużo szumu naokoło, Kacper się wcześniej wybiegał. No i co? No i położył się, zobaczył, co jest grane, ten lekarz mu tam mówił, co będzie robione. No i dał się jakoś. Ten lekarz sam w strachu był, czy to się uda, czy nie. No ale udało się, wzięli mu czyfiolki. No i co do tego jeszcze tutaj jedziemy na autostradzie, trochę taka nerwówka tu jest. I powiem wam tak, miał robione też potem EKG. No i na tym EKG Kacper tego badania nie znał za bardzo, tam były też takie elektrody, przyssawki, co się tam dawało. A ja mówię do tej pani, tej pielęgniarki, niech pani pokaże mu ten cały, jak to się robi, niech się dotknie na chwilę, zobaczy, co to jest. No i dała mu to, obejrzał, no i dał się to przyczepić. No i leżał spokojnie, musiałam taką ankietę wypisać. Potem jeszcze lekarz parę pytań zadał, czy Kacper ma jakieś tiki, czy jakieś takie różne, bo to się może podczas tej medykamentacji zmieniać w przeciągu czasu. Są to właściwie leki na leczenie nadpobudliwości psychoruchowej, ale to jest inny rodzaj od tych, co
dużo mi rodziców też wspominało o rzeczach, które gdzieś tam, że dziecko bardzo dużo je, robi się agresywne i tak dalej. No i chciałam Wam powiedzieć, że to będą takie właśnie leki na leczenie nadpobudliwości psychoruchowej z tego względu, jeśli chodzi o koncentrację, bo to i żeby jakoś tam można powiedzieć, wyciszyć pewne zachowania, które nie są pożądane przez nas i przez ogół społeczeństwa, ale to nie będą leki, które będą działać w jakiś sposób, można powiedzieć tak, że dziecko będzie trochę takie, powiedziawszy, głupio powiedziawszy i niegrzecznie przymulone. To tak nie działa i to będzie trochę inaczej działać, bo dziecko może wtedy mieć mniejszy apetyt. Także lekarz mnie uprzedził na ten temat, bo dużo rodziców też a propos moich ostatnich filmików pisało do mnie, czy tam sugerowało, że po lekach zdarza się tak, że dziecko może mieć większy apetyt i tak dalej. Akurat to nie jest ten przypadek, gdzie dziecko będzie mieć właśnie ten większy apetyt, tylko ten mniejszy i dlatego się lekarz pytał, jak Kacper je. Powiedziałam, że jest różnie, to zależy, czy go gardło boli, czy nie. Jak przychodzi mu ból gardła, to później mniej je. Są momenty, kiedy je więcej, nie mogę dokładnie określić, raz jest tak, jak na huśtawce. Także no, będziemy musieli się z tym liczyć, że trochę będzie takim większym niejadkiem niż jest do tej pory. Ale jeśli to ma pomóc i w jakiś sposób unormować tego zachowania, no to raczej powinniśmy to zastosować. I druga sprawa jest taka, że zaczynamy od dawki 5 mg i później, jeśli w przeciągu 2 tygodni będą jakieś, jeśli to nie będzie jakoś działać i tak dalej, to można zwiększać nawet do 15. Są to kapsułki, które można otwierać. Zobaczymy, jak je Kacper przyjmie. Akurat jeśli chodzi o melatoninę, Kacper nie ma problemu z przyjmowaniem tego leku. Także te leki będzie się dawać rano, bo to jest właśnie na koncentrację, na tym w ciągu dnia. Na noc do spania już zostaje ta melatonina, dlatego o nią też pytał, jak Kacper śpi po tym. Na razie zostajemy na 4 mg i zobaczymy, co z tego po prostu wyjdzie. Teraz przez 2 tygodnie dostałam taki plan i muszę się do niego stosować, żeby mu dawać te leki, no i później będzie po 2 tygodniach rozmowa, czy dalej jak to wygląda i czy dalej zwiększyć te dawki, czy jest to ok, jakie potem różne rzeczy trzeba po prostu mieć na uwadze. Także no ciekawe, aż jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać, także no więc już nic do matki nie mam. A druga sprawa jest taka, zadzwonili do mnie wczoraj z terapii dla autystów, no bo mówili, że terapeutka jest chora i nie do końca zrozumiałam, o co chodzi, bo ta pani, która ze mną rozmawiała, powiedziała, że chodzi o dzisiaj, a dzisiaj nie miałam żadnego terminu z nią ustalonego, bo wszystkie terminy mam skrupulatnie zapisane i mam termin na piątek, więc nie wiem, o co tu chodzi. Chciałam to konkretnie wyjaśnić i zadzwoniła do mnie pani i nie umiałam się kompletnie z nią dogadać pod tym względem, bo ona sama nie wiedziała, o co chodzi. Musiała sobie zapisać pewne sprawy, mój numer i w ogóle, i później do mnie zadzwoni. Teraz lecimy po receptę na leki wykupić. Już jest 10:10, Robert jeszcze nie spał, ale niestety takie jest życie, że musimy trochę jeździć. Okazuje się, że dużo rzeczy będziemy telefonicznie z lekarzem załatwiać. Jeśli trzeba będzie, no to trzeba będzie właśnie pod tym względem uważać na telefony, ale przyjeżdżać, jak początkowo mówiono, co 2 tygodnie. Na szczęście póki co nie musimy. Jeszcze obejrzę wyniki krwi, ale jeśli będzie wszystko w porządku, no to nie będzie do nas dzwonić ekstra, na przykład dzisiaj, bo dzisiaj powinny już być wyniki, także sobie obejrzę EKG, wyszło w porządku, więc nie mamy się
czym martwić. Także zapraszam do subskrypcji naszego kanału, komentowania, lajkowania, opisywania waszych doświadczeń. Jeśli macie dzieci z autyzmem, bardzo chętnie poczytam, czy nawet jeśli mi piszecie wiadomości, to nie ma problemu, zawsze odpiszę, wiecie o tym. Także do zobaczenia, do następnego, cześć.